kolejnym odcinku podcastu SC Talk, podcastu, w którym obalamy mity, łamiemy temat tabu, rozmawiamy na temat zdrowia, piękna i dobrego samopoczucia. Drodzy Państwo, skutki pierwszych zmian hormonalnych, zmęczenie, zawroty głowy, drażliwość, zatrzymanie wody, bezsenność, mętlik w głowie i poczucie braku kontroli nad własnym ciałem. Są to fizyczne i emocjonalne objawy, które może nie zagrażają naszemu zdrowiu, natomiast w znaczny sposób wpływają na nasz dyskomfort, zaburzają osobistą, zawodową i społeczną równowagę kobiet, znacząco obniżając jakość ich życia. Jeszcze nie tak dawno temu, kiedy byliśmy małymi dziećmi, 40-letnie panie były oceniane jako panie w starszym wieku, które zapominały o swoich potrzebach, o swoich możliwościach, zwracając uwagę tylko i wyłącznie na męża, dzieci i zapominały właśnie o swoich aspiracjach i marzeniach, a w niektórych przypadkach również o wyglądzie. Przed rewolucją francuską kobieta była postrzegana jako kobieta wartościowa tylko wtedy, kiedy była atrakcyjna, kiedy była ładna i kiedy miała odpowiednie umiejętności łóżkowe, a menopauza była traktowana jako śmierć za życia. I pomimo to, że zbiegało się to z obniżeniem aktywności fizycznej i seksualnej, była również wykluczana społecznie. Lekarze też nie wiedzieli, jak rozgryźć menopauzę, bo już w średniowieczu traktowano menopauzę jako wynik guzu macicy. Na przełomie średniowiecza i renesansu opisywano kobiety menopauzalne słowami i za pomocą obrazów jako złe czarownice. W XVIII wieku traktowano kobiety w okresie menopauzy jako atak na zdrowie i seksualność i fizyczność kobiety. 100 lat później lekarze uważali, że kobieta, która nie pozbyła się krwi w okresie rozrodczym, kumuluje tą krew pod postacią tłuszczu i właśnie dlatego kobiety w starszym wieku zaczynają przybierać na wadze. Słuchajcie, w XIX wieku Colombo de Lisieux mówił, tutaj cytuję, że kobieta menopauzalna przypomina zdetronizowaną królową albo raczej boginię opuszczoną przez swoich wiernych, których może zmamić tylko i wyłącznie swoim talentem i umiejętnościami. Na początku XX wieku lekarze uważali, że menopauza i kobiety w okresie menopauzalnym to jest kara za przewinienia i zakazywano uprawiać seks i aktywność seksualną po to, żeby krew nie kumulowała się w mózgu. Natomiast Zygmunt Freud, drodzy Państwo, mówił, że kobieta w okresie przykwitania to jest kłótliwa i uparta, podła i sadystyczna neurotyczka. Dopóki w roku 1906 nie odkryto hormonów. I właśnie dzisiaj, w XXI wieku, będziemy rozmawiać z profesorem Maciejem Sochą o tym, że kobiety powinny czuć się dobrze. To są kobiety aktywne, atrakcyjne, podążające za swoimi celami i spełniające swoje marzenia. A przede wszystkim kobiety, które mają przyszłość. Dzisiaj moim gościem jest profesor Maciej Socha, wybitny specjalista z zakresu ginekologii, uroginekologii, androlog, perinatolog, seksuolog. Słuchajcie, tych tytułów i osiągnięć pana profesora można wymieniać bez liku i nie starczyłoby nam czasu antenowego, ale na pewno znany państwu jako nagi ginekolog, człowiek, który nie boi się tematów tabu, który nie boi się poruszać właśnie tych trudnych sloganów od hormonów do seksualności. Witaj Maciek, bardzo mi miło Ciebie witać u siebie w podcaście. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Kiedy mówiłaś, zacząłem się zamyślać i chciałem Ci wejść w słowo. Właściwie to, o czym mówiłaś, jest super ciekawe, ale jednocześnie pokazuje, jacy my jesteśmy chyba głupi i ograniczeni, czasem pewne rzeczy analizując, trochę też w sposób naiwny. I tak sobie pomyślałem, że po pierwsze te wszystkie objawy, o których mówiłaś, one właściwie wprost, doprowadzając do pogorszenia jakości życia pacjentki, one wpływają na ich zdrowie. I to jest realny przyczynek do tego, jak żyjemy, co się będzie działo. I najlepszym przykładem są 60-letnie kobiety w stosunku do 60-letnich mężczyzn. My wszyscy dbamy teraz o facetów.
Po czym okazuje się w statystykach, że tak naprawdę to 60-latki są problemem dla kardiologów. I to wszystko wynika z tego, no historia jest nam bardzo potrzebna, że od 2002-2003 roku straszyliśmy kobiety poprzez z powodu jednego z takich dużych badań, teraz już odczarowanego, ale przez te dziesięciolecia straszyliśmy hormonami i przez to dziesiątki, jak nie setki milionów kobiet zmarło. I jak mówimy o perimenopauzie, kiedy mówimy o menopauzie, kiedy mówimy o w ogóle zaburzeniach hormonalnych u kobiet albo czasem właściwie fizjologicznych zmianach, które dzieją się, to musimy sobie zadać pytanie, czy my chcemy je zmieniać, czy może chcemy je akceptować. A jeżeli akceptujemy, to właściwie to chyba jest znowu trudne do zaakceptowania przez nas chcących żyć w zdrowiu, w dobrej jakości tego życia. Bardzo mi się podobał ten twój wstęp, ale jednocześnie przeraził mnie, jak rzeczywiście było ciężko kiedyś, jak to było stygmatyzujące i właściwie obrzydliwe. No właśnie, wokół menopauzy mamy bardzo wiele mitów i z jednej strony słyszymy, że jest to naturalny etap życia, a znowu z drugiej strony spadek hormonów wpływa niekorzystnie na nasz kobiecy organizm. Jak ty to definiujesz? Jest to fizjologiczny etap? Jest to naturalne, że spadają hormony? Jest to choroba, czy wszystko po trochu? Wiesz co, pozwól, bo wspomniałaś o tym, że zdarza mi się mówić rzeczy, które się wydają kontrowersyjne. One oczywiście na pierwszy rzut oka tak powierzchownie często są kontrowersyjne i dopóki nie mamy jakiejś refleksji, to budzą nasze zdziwienie, gęsią skórkę prawie, że. Ale próbuję tak delikatnie wprowadzić nas wszystkich w pewną teorię. Kiedy zaczynam rozmawiać z pacjentkami i mówimy o tym, czy coś jest naturalne, czy nie, to ja próbuję odnieść się do tego, czego na przykład matka natura, ojciec czas, ktokolwiek, kto jest naszym stwórcą, życzyłby sobie, albo po prostu zwierzęco, gdzie my jesteśmy, albo jak zostaliśmy zaplanowani. Jeżeli rozmawiamy o tym, że będąc samicą i samcem, kobieta i mężczyzna, bo to najczęściej w tym układzie spotykały się dwie osoby, kopulując, mówiąc wprost, uprawiając seks, doprowadzają do tego, że kobieta jest w ciąży, to później kobieta karmi piersią. Nie ma przyczyny, dla której miałby jej nie, wybacz mój kolokwializm, dorwać znowu samiec, ten sam lub inny. No i ona znowu jest w ciąży, następnie karmi piersią. I statystycznie między 9 a 11 porodem prawdopodobnie by zmarła i nie dożyłaby pewnie tej 40. I kiedy dyskusję prowadzimy o tym, czy coś jest fizjologiczne, czy nie, to wiesz co, i to będzie taki kontrowersyjny pomysł albo teza, to my postanowiliśmy, cudzysłów duży, żyć w pewnej patologii. Tak? No bo jeżeli postanowiliśmy żyć tak, że mamy tylko jedno dziecko i to dziecko jeszcze rodzimy, czy dwójkę statystycznie, prawie dwójkę, i statystycznie rodzimy 15 lat po tym, kiedy osiągnęliśmy zdolność biologiczną do rozrodu, to albo godzimy się z pewnymi negatywnymi następstwami tego, że wystąpiliśmy przeciwko matce naturze, albo nie. Ja tutaj zmierzam do tego, że intensywna owulacja powoduje, że kiedy pęka pęcherzyk jajnikowy, to znowu bardzo skrótowo rzecz ujmując, mamy coś, co musi ulec gojeniu, tam następuje naprawa, a błędy w naprawie są jedną z teorii onkogenezy. I jeżeli nie przyblokujemy tej intensywnej owulacji w młodym wieku poprzez bycie w ciąży albo na przykład przyjmowanie dwuskładnikowej terapii hormonalnej, która w Polsce budzi tyle kontrowersji i po co, a dlaczego, a czy na pewno trzeba, i Polki zresztą najrzadziej używają dwuskładnikowej terapii hormonalnej, kiedy nie zastosujemy jej, to w 5-6 dekadzie życia mamy zwiększone ryzyko zachorowania na raka jajnika. I wiesz, to jest strasznie trudne, bo oczywiście najtrudniej jest na przykład namówić na dwuskładnikową terapię hormonalną, na tak zwaną właśnie antykoncepcję lesbijki i zakonnice. Ale one na przykład są w grupie największego ryzyka zachorowania na raka jajnika. Ale też te kobiety, które po prostu rzadziej rodzą, później rodzą i mają tą intensywną owulację, one powinny być na dwuskładnikowej terapii hormonalnej. I to tak tytułem wstępu, jak zaczynamy dochodzić do i często już takiej 38-letniej kobiety, która jest właściwie często w sile wieku. 42-3-latka to jest
przepraszam za określenie, laska, która chce żyć, jest aktywna i a propos 40-latka, ja bardzo często odnoszę się do tego serialu, jak wyglądała Magda Kiedyś. i Stefan Karwowscy, tak, kiedyś, to co powiedziałaś, 40-latka to była kiedyś Starsza pani. starsza pani, tak. Jeszcze 40 lat temu znalezienie kobiety, która miałaby więcej niż 2 zęby, to w takich analizach stomatologicznych byłoby trudne. Teraz żyjemy zupełnie inaczej. I czasem już ta 38-latka biologicznie niestety, i to musimy zaakceptować, zaczyna mieć objawy, albo może inaczej, jej organizm zaczyna ulegać pewnemu rozregulowaniu. To rozregulowanie jest trochę fizjologiczne, no bo ta owulacja była intensywna, a ciało długo działa. Czasem pewnych hormonów zaczyna brakować, bo zwyczajnie fizjologicznie jako zwierzę zaczynałaby się wyciszać. No i się pojawia problem czegoś, co ja nazywam dyshormonemią, czyli takimi czynnościowymi zaburzeniami hormonalnymi, które są już trochę wstępem do perimenopauzy, która dalej nie ma za bardzo swojej definicji. No właśnie, to dlaczego kobiety, które zderzają się z uderzeniami gorąca, bezsennością, drażliwością, z brakiem snu, dalej słyszą zdanie, taki wiek, trzeba się przyzwyczaić? Dlaczego nadal Bo my panuje społecznie, kurde, wiesz co, przede wszystkim te objawy, one nie są super charakterystyczne. Dla mnie jako ginekologa, zakochanego w endokrynologii ginekologicznej, w tych wszystkich zaburzeniach, to jest oczywiste, że właściwie jako pierwsza rzecz, o której powinienem myśleć, to, czy zwyczajnie ze względu na wiek, na to jak żyjemy, jak to statystycznie się dzieje, czy przyczyną zaburzeń afektywnych u kobiety, czyli tego, że jest poddenerwowana, bo to jest bardzo charakterystyczne. To jest jeden ze składników, kiedy pacjentka mówi, no tak, panie profesorze, bo nie mogę spać, jestem rozdrażniona, źle traktuję siebie, dzieci, męża. Ja oczywiście się powstrzymuję, ale źle się czuję. Albo przychodzi kobieta i mówi, ze mną zawsze wszystko było dobrze, a teraz mam bóle stawów i barków, też dużo schudłam ostatnio, bo chcę być szczupła, bo taki jest idealny model kobiety i zaczynają się pojawiać te objawy, to ja pierwsze, o czym myślę, to staram się trochę tak holistycznie zastanowić, czy ten background jest taki, że ona jest wyrównana i czy dzieje się dobrze, a dopiero później zastanawiam się, czy rzeczywiście ten ból barku to nie jest przyczyna ortopedyczna, czy rzeczywiście psychiatrycznie możemy pacjentkę leczyć, wspierać psychoterapią w sytuacji, kiedy hormonalnie nie będzie ustawione. I wydaje mi się, że nie. I to jest dalej, wiesz, temat trudny, bo nawet z kolegami, koleżankami, ginekologami, jak rozmawiamy o tym, to młodzież chce być bardziej nastawiona, skupiona na jakąś procedurę, na zadziałanie w jakimś kierunku. Nas ginekologów też uczą tak, w pojedynczym zakresie uczą nas o objawie, pewnych schorzeniach i trochę nie umiemy spojrzeć na pacjentkę w taki holistyczny sposób, globalnie. Nie mówię już o jakichś tam szurowskich teoriach i nie wiadomo czym, ale wydaje mi się, że to bycie lekarzem, które kiedyś w ramach edukowania studentów było, pokrywało jakby taką całość. Dawało nam obraz człowieka, tak? To teraz już na bardzo wczesnym etapie zaczyna się skupiać na tym, że to ja będę tylko okulistą, to ja będę tylko ginekologiem, a jak ginekologiem, w domyśle też położnikiem, to ja będę się zajmował tylko położnictwem, a już nie perinatologią, a jak będę robił USG, to już nie będę niczym innym się zajmował, bo tak naprawdę to, co ja czasem słyszę jako zarzut, że ja mam za dużo specjalizacji, że niepotrzebnie tym wszystkim się interesuję. Czasem wypływa też czyjś wniosek, teza, że zmarnowałem sobie życie. Ale ja bardzo chciałem sobie to życie zmarnować, żeby móc spojrzeć na kobietę całościowo. No tak, to jest to, o czym rozmawialiśmy jeszcze w kuluarach, że kiedy do mnie na przykład przychodzą pacjentki, to sobie tobie opowiadałam, że idą, pytam się, czy pani jest pod kontrolą ginekologa, endokrynologa, no to zawsze słyszę tak. No robimy wymazy, robimy cytologię, robimy sobie badanie piersi, mamografię i wszystko jest ze mną dobrze, czyli ginekolog tak standardowo ocenia umrzesz, nie umrzesz, masz nowotwór, nie masz, tak. I czy jakieś torbiele są, nie ma i nie pyta więcej, tak? Nie, jakby nie ma tej rozmowy
rozmowy, nie ma tego wywiadu z pacjentką i może też tak jest, Maciek, że pacjentka nawet nie wpadnie na pomysł, że mogłaby ginekologowi powiedzieć o swoich dodatkowych objawach. Ale Bo wiesz, też tak jest, że warto, uważam, powiedzieć, że menopauza to jest praktycznie 1/3 życia kobiet. I te objawy, które dotyczą perimenopauzy, menopauzy, postmenopauzy, no to one trwają przez wiele, wiele lat i przez co też mogą wpływać niekorzystnie, no nie tylko na tam zmiany takie ginekologiczne, ale też na układ krążenia, na układ kosztostawowy. Masz 100% racji i do tego, jak pozwolicie, odniesiemy za chwilę, ale tak sobie pomyślałem, kiedy mówimy o ginekologu, to jest nawet nie kamyczek do naszego ogródka, ale chyba głaz, który powinniśmy tam wrzucić, bo była u mnie parę dni temu pacjentka, która opowiada mi o tym, że była u dermatolożki, która wymyśliła od Protopico, cudów niewidów, przez sterydy, nie wiadomo jakie leczenie. Pacjentka ze zmianami zanikowymi w okolicy anogenitalnej dotyczącej przedsionka pochwy, warg stromowych, nie mogąca współżyć. I ta dermatolog powiedziała jej, wie pani, bo to jest jako genitourinary syndrome of menopause, ładnie nawet nazwała jako GSM, a szczegółowiej mówiąc, że to jest vulvovaginal atrophy, no i zaczęła ją tam leczyć powierzchownie. No i myślę sobie, doskonała diagnoza. No i co dalej się działo, proszę pani? Czy włączono jakieś leczenie miejscowe, hormonalne? Dodano jakichś leków, porozmawiano z panią o plusach, minusach jakiegoś postępowania. Wiesz, takie leczenie przyczynowe, które mogłoby to zmienić. No nie, no miałam tam te sterydy, później coś tam, no i wysłano mnie do ginekologa. I myślę sobie, pewnie ten ginekolog coś wymyślił. No ale ginekolog co zrobił? Stwierdził, że rzeczywiście są zmiany. Potwierdził. Tak, wie pani, to VVA, tam, czy GSM, VVA no jest źle. I rzeczywiście, i sprawdźmy, co to jest. Pobierzemy wycinki. No i miała prawie, że takie geograficzne wycinki, 500 wycinków pobrano. I pani do mnie mówi, ale wie pan, bo ja mam tak co roku mniej więcej te wycinki pobierane. Przeglądam te wyniki histopatologiczne, w każdym wychodzi to samo. Znaczy to samo, ta sama grupa. Tu jakieś tam komórki nabłonkowe z hiperkeratozą. W następnym wyniku wyszło, że lichen sclerosus, w następnym lichen sclerosus et atrophicus, w następnym atrophicus. I ciągle wychodzi to samo i cały czas jest leczona. No i ginekolog, co jej powiedział, no dobrze, no to może pani stosować kwas hialuronowy. Ja mówię, ale chociaż ostrzyknął tak ten przedsionek pochwy. Nie, no tylko tak, że w jakichś tam globulkach. Myślę sobie, że to zaraz mnie szlak trafi. Tak, to też by było możliwe. I była u dermatologa, który de facto nic nie pomógł, ale robił swoje dermatologiczne rzeczy. Było u ginekologa, który robił swoje ginekologiczne rzeczy, pobrał wycinki i nawet był pomysł po drodze, skoro było, że to hormonalne, poszła do internisty, endokrynologa, który co do zasady oczywiście powinien mieć o tym wielkie pojęcie, co najmniej podstawowe, no ale powiedział jej, no wie pani, to jakby nie moja działka, więc ja mogę spojrzeć na tarczycę, więc wyrównał pani tarczycę. I pani dalej nie miała nic zrobionego. I to jest tak uniwersalny przypadek, bo ta pacjentka, ja wiem, jak ona się będzie czuła szczęśliwie za rok, ponieważ dostała ode mnie, omówiliśmy, czy terapia systemowa doustna transdermalna wchodzi w grę i u niej akurat wybraliśmy Tibolon, czyli lek, który rzeczywiście jej pomoże. Dodatkowo miejscowo dostała akurat prasteron z niewielką dawką miejscowego hormonu, gdzie mamy już badania, które udowodniły, że przy raku piersi, różnych innych schorzeniach, te miejscowo stosowane są spoko. I ja mam bardzo nadęte, ale głębokie przekonanie, które tutaj nie graniczy z pewnością, właściwie to jest pewne, że ona za chwileczkę wróci i będzie 100 razy lepiej się czuła. Tylko to, co ja wymyśliłem, nie jest wcale czymś wow, tylko... Jest odpowiedzią na problem, Maciek. Jest, tak, tylko bo się zastanawiam, dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł, chociaż ten ginekolog pobierał wycinki, ta dermatolożka stosowała też przeróżne rzeczy i nawet mieli dobrą diagnozę, ale nie postawili tej kropki nad i. No właśnie, bo to nie zawsze zabawa polega na tym, żeby diagnozować, tylko żeby realnie postarać się temu pacjentowi pomóc i spojrzeć na takiego pacjenta globalnie. A przede wszystkim, jeżeli też, ja mam takie podejście jako dermatolog, ja zazwyczaj konsultuję swoje pacjentki z lekarzami i jeżeli czegoś nie wiem, bądź mam jakieś wątpliwości, zawsze wysyłam do kolegi lekarza, który się tym zajmuje i zawsze można się dzwonić, zawsze się można skonsultować. Tatiana, a zobacz tutaj, była dermatolog, zrobiła to, co swoje, wysłała do ginekologa, ten zrobił to, co takie
bazalno-ginekologiczne, ale rzeczywiście nikt nie odnalazł w sobie, nie wiem, tej siły, odwagi, żeby pomyśleć Spojrzeć o głębiej. przyczynie, spojrzeć głębiej, bo No właśnie, wiesz o co chodzi? Czy to jest problem w takim razie, kto ma dzisiaj większy problem? Pacjentki, które nie wiedzą, czy lekarze, którzy no, nie potrafią tych objawów okołomenopauzalnych zobaczyć? wiesz co, to jest doskonałe pytanie, bo ja w ogóle też mam przekonanie, że nas w ogóle nikt nie uczy, jak postępować z menopauzą, albo dostajemy tabelę z lekami, wskazania, przeciwwskazania, natomiast włączanie tych leków wiąże się z ważeniem pewnych plusów, minusów, tego, co jest za i co jest przeciw, ale chcę powiedzieć też o jednej rzeczy, że kiedy mamy menopauzę, menostop, ustanie krwawienia, to mniej więcej tam po roku rzeczywiście tam ta czynność jajników siada i jesteśmy w menopauzie. Ale to jest definicja na podstawie objawu, bo czasem można nie mieć w ogóle krwawienia miesięcznego z innych przyczyn, ale to już jest w ogóle inna sprawa. Ale chodzi mi o to, że ktoś wymyślił taką definicję. Ona jest bardzo dobra, ale perimenopauza, czyli to, co się rozpocznie przed, jest trudne do zdefiniowania, ponieważ lekkie spadki albo wahania są czymś normalnym, co nas wprowadza w ten okres senium, czyli starości albo bycia w menopauzie. Tylko, że wiesz co, no, czasem ktoś się boi powiedzieć, no dobra, no ale to coś, co jest niby fizjologiczne, to czy ono jest akceptowalne? Bo jak ja pytam pacjentki, ja mówię, dobra, proszę pani, bo słyszę, ja bym chciała, wie pan, tak fizjologicznie, naturalnie przez to wszystko przejść. Ja mówię, okej, ale czy pani wie, że w ramach akceptacji tego wszystkiego naturalnego tkanka łączna, która buduje skórę, stawy, struktury układu tętniczego, jak będzie się starzała, to będzie gorzej, bo pani skóra będzie wyglądała gorzej. Dla ciebie jako dermatologa to jest super ważne, ale część kobiet mówi, mi nie przeszkadzają zmarszczki. Ja mówię, no okej, a co z chrząstką stawową, z układem ruchu, co z mięśniami? No i zaczyna się wtedy rozmowa, no dobrze, to tego już bym nie chciała, bo wie pan, ja mam problem już z biodrem, bo tam jako sportsmenka coś tam, bla, bla, bla. Zaczyna się, miałam problem z biodrem. Ja mówię, no dobrze, a co z układem nerwowym? Będzie pani na przykład zapominała, Jezu, wie pan co, ja już właściwie to mam, że nie mogę sobie przypomnieć numeru telefonu. Ja już nie jestem taką intelektualną żyletą, jak było kiedyś. Ja mówię, Ale- no dobrze, to pytanie, czy pani to akceptuje? I nagle się okazuje, że ta kobieta siedzi, się na mnie patrzy i mówi, ja właściwie nie akceptuję żadnego z tych objawów. Dodatkowo kwestia pochwy, kwestii seksuologicznych, jak jeszcze powiemy o kardiologii, no to ale wiesz, Maciek, jeżeli trzeba jej o tym kobiecie powiedzieć. nie unaocznisz tego, to wiesz, co kobiety mają, jaką mają zdolność, czego najczęściej, wydaje mi się, mężczyźni nie mają. Kobiety tak robią. Za każdym razem ja słyszę, a na przykład zapominanie, no bo ja chyba przeszłam COVID. Albo ja byłam przeziębiona, albo nie wiem, przytyłam, bo urodziłam dziecko. Pytam się, ile dziecko ma lat? 16. Kobiety ciągle się usprawiedliwiają, nie chcąc usłyszeć odpowiedzi. Albo no, zazwyczaj wszystko zwalamy na coś. Wiesz Bo albo boimy się tych odpowiedzi, albo słyszymy zbyt wiele no, nieprawdziwych informacji z zewnątrz i przede wszystkim zbyt mało mówi się właśnie o tym, jakie zmiany następują w przebiegu naszego życia. I kolejne pytanie, które chcę ci zadać. Czy uważasz, że kobieta w okresie menopauzy to jest kobieta, która traci swoją seksualność, atrakcyjność i młodość? Matka natura miała chyba taki pomysł, żeby tak dokładnie było. O co jej chodziło w ogóle? tej O co matce? chodziło matce naturze? No, bo ja właśnie tego nie potrafię zrozumieć. Matce naturze chodziło o to, że żeby nas w ogóle nie było chyba w tym momencie. Pamiętaj, jeszcze raz powtórzę to, o czym mówiłem. Nie wiem, czy to nie będzie za grube, ale ja nie wiem, czy matka Dajesz. natura właściwie wpadła na pomysł, że aż tyle osób będzie żyło w tak późnym wieku, już po tych zdolnościach rozrodczych. I jeżeli byś miała umrzeć przy tym 9., 10. czy 11. porodzie, abyś nie zmarła i później byś stanowiła jakby trzon jakiejś grupy żyjącej, to tak naprawdę tych kobiet w starszym wieku było bardzo mało. A teraz nas jest pełno. I teraz wiesz co, my mamy problem bardzo duży z edukacją. I z jednej strony nie mamy edukacji, więc nie wyjaśniamy kobietom, z czym się wiąże starzenie. I w ramach starzenia jednocześnie chcielibyśmy być
trochę ekoświrowi i no to ja zaakceptuję. Niech to będzie naturalne, bo nam się wydaje, że to jest lepsze. I w momencie, jak sobie uświadamiamy, że to nie jest lepsze, bo skoro się starzejemy i chcemy jednocześnie jakości życia intelektualnego, chcemy współżyć, chcemy się ruszać, chcemy dobrze wyglądać i mieć dobrą jakość tego życia, to musimy trochę, duży cudzysłów, wystąpić przeciwko matce naturze, temu pomysłowi matki natury na starzenie się, na przygotowywanie do śmierci i do bycia gdzieś z boku. No, 40-50-letnia kobieta chce współżyć, a jeżeli miałaby mieć zmiany zanikowe pochwy czy jakąś dysfunkcję, to w dzisiejszych czasach my musimy to leczyć lub spróbować temu zapobiec. Więc ja myślę, że musimy edukować i dzięki, że tu jestem, bo to mam nadzieję, że też pomoże kobietom zrozumieć, o Ja czym też mam rozmawiamy. bardzo dużą nadzieję, ale tak ze swojej działki, no to ja zazwyczaj staram się, wiesz, tak namacalnie pacjentom pewne rzeczy tłumaczyć i kiedy słyszę, że pacjentka chce naturalnie się na przykład starzeć, to ja zawsze mówię, no dobrze, no naturalnie chce się pani starzeć, wszystko fajnie. No to skóra jest naszym największym narządem. To skoro pani akceptuje naturalne starzenie skóry i pani nie chce przekraczać jakichś granic natury, to jeżeli pani ma problemy z sercem, to dlaczego pani nie pozwala naturalnie sercu się zestarzeć? Po co pani idzie do kardiologa po leki? Jeżeli naturalnie w wyniku starzenia starzeją się stawy i nas one bolą, możemy zaakceptować naturalnie, że nas stawy bolą, bo się starzejemy, po co idziemy do lekarza? Poczekaj, bo powiedziałaś super mądrą rzecz, jak pozwolisz. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym sercem. Bo to, co powiedziałaś, jest aktualnie taką dużą podwaliną tego, dlaczego my w ogóle zaczęliśmy mówić więcej o hormonalnej terapii menopauzalnej. Pacjentki nie pamiętają, nie wiedzą albo nigdy nie usłyszały, czy też teraz nikt im nie powiedział, że w momencie, kiedy zacznie się, nazwijmy to skrótowo dalej menopauza, bo to chodzi w ogóle o te wszystkie zmiany, to ta tkanka łączna, nasz układ sercowo-naczyniowy, jak się zacznie starzeć, to nagle będziemy mieli mnóstwo tych incydentów sercowo-naczyniowych. I jedno z badań tych takich dużych, te 20 parę lat temu, powiedziało, że właściwie wynik tego badania, nie wprost, bo ja w niego nie wierzyłem i wiele osób nie wierzyło, ale wspominał o tym, że może być więcej incydentów sercowo-naczyniowych. Teraz to odkłamaliśmy i wiemy, że najfajniej by było, kiedy kobieta byłaby na odpowiedniej terapii hormonalnej przed jeszcze menopauzą, w momencie, kiedy pojawią się objawy wypadowe i zastosujemy terapię menopauzalną, żeby nie było tego gapu, takiej dziury hormonalnej większej niż 2 lata. Szczęśliwie pokazały się badania, które nam pokazują, a co między 2 a 10 lat, tak bardzo znowu skrótowo mówiąc. Dalej okazuje się, że warto dla samego układu sercowo-naczyniowego. Co powyżej 10 lat. Chyba nie ma tego zysku, ale znowu pojawiają się badania mówiące o tym, że czy na pewno nie ma, bo jak nasz układ metaboliczny będzie lepiej działał, to będzie lepsze dla serca. Może nie ma takiego znaczenia wprost, ale z kolei mamy też inne objawy, chociażby ze strony pochwy, krocza, ze strony skóry, stawów, więc może warto. I dzięki kardiologii trochę więcej myślimy też o ortopedii, a ortopedzi zaczynają mówić o menopauzie, bo jest taki duży artykuł mówiący o bólu barku jednego jako jednym z pierwszych objawów. I to też stało się takie trochę prawie że memiczne, jak przychodzi pacjentka właśnie taka okołomenopauzalna albo rozchwiana hormonalnie, to może ten ból barku oznacza coś innego. Ale powrócę do tej kardiologii, bo ja pamiętam czasy, wystarczająco długo pracuję, jak widać po mnie, żebym pamiętał to, kiedy neurolodzy straszyli hormonalną terapią menopauzalną. Kiedy kardiolodzy straszyli. Znam jednego z profesorów, z którym się kumpluję i ja pamiętam, jak on straszył. Teraz już nie straszy i na imprezach on do mnie mówi, no ale wiesz Macie, no przecież my już teraz wiemy, my to odszczekaliśmy to, co mówiliśmy. Ja mówię, tylko pamiętaj, jaka jest bezwładność społeczna pewnych informacji, ta pacjencka. Pacjentki tak naprawdę teraz cały czas pamiętają, że wy straszyliście, boją się, nie ma edukacji. I to się niesie z pokolenia na pokolenie. I wiesz, i to teraz jest tak, że każda pacjentka, która siada, mówi, no dobra, ale wie pan, no, ja nie chciałam mieć tego udaru czy zawału. Ja mówię, kurczę, proszę pani, ja mówię, wie pani, naprawdę to już... działa. Tak. I teraz wyjaśnienie tego jest trudne. No to wszystko o rakach piersi, o wszystkim powoduje, że jest źle. I ostatnia, to jakby miało być zakończenie, ale to też tylko ci rzucę na szybko, jak będziesz chciała, to o tym możemy pogadać. Problem jest też taki, że
Ja bardzo często wypowiadam się, że kobiety nie czują nawet, ale są w gorszej pozycji niż my faceci. My jesteśmy w bardziej uprzywilejowanej pozycji na mnóstwie pól, ale jedno z nich jest też takie, że jako seksuolog mam tendencję do zapytania, a jak pani życie, współżycie, jak to wygląda? I jedna z pacjentek kiedyś przy okazji plastyki pochwy, jak ja ją pytam, czy pani współżyje? Ona, nie współżyje. Tam pan może zrobić, jak pan uważa. Po czym bierze 2 wdechy i mówi, ale wie pan co, mąż współżyje, to niech pan zrobi tam dobrze. Ja myślałem, że się wścieknę. Ja mówię, proszę pani, ale jak pani może siebie tak traktować? Że rozumiesz, ona nie współżyje, tak. ale mąż współżyje, więc proszę tam zrobić dobrze. I to jest tak, że kobiety też w ogóle jakby zapominają o tym, no dobra, bo te zmiany zanikowe, to, że mnie szczypie, boli przy wprowadzaniu prącia do pochwy, nie, to może tak musi być. Nie, no dobra, to już zapomnijmy Tak. o tym. Nie chcą jasno, twardo powiedzieć, to jest dla mnie ważne. Ja chcę, żeby krocze i pochwa dobrze funkcjonował. Ja chcę powrotu do mojego libido, bo w ogóle cała działka związana z menopauzą i libido. Libido u faceta jest po to tylko, żeby załatwił sprawę, skrótowo mówiąc, a u kobiet libido i hormony nie tylko dają chęć do współżycia, ale też chęć do życia. To jak się rozmawia między sobą, jak się flirtuje z panią w warzywniaku. Oczywiście nie jest seksuologicznie, ani jakoś tam związkowo, ale wiesz, to buduje się inaczej tą relację. Jest się inną osobą. I kobiety, które nie mają tych hormonów, to one dlatego kiedyś w przeszłości były określane jako właśnie złe czarownice, zdziadziałe, no bo robiły się gorsze, smutniejsze, inaczej wyglądały, opadały kąciki ust. I to wszystko napędzając się budowało społeczny odbiór tej kobiety taki, a nie inny. Jak ona też nie umiała nie potrafiła, te relacje się nie układały, bo brakowało tych hormonów, a do tego jednak one były potrzebne, to nagle się wszystko pieprzyło po prostu. No dokładnie tak, wiesz, i język okołomenopauzalny, którym się posługujemy, uważam, że też jest taki dość stygmatyzujący, no bo menopauza, przekwitanie. Nie Więc- widzę tego określenia. Okay. Tak, ale tak jest. Więc my kobiety, jeżeli, czy nasze mamy, nasze babcie, no to jesteśmy w jakiś sposób stygmatyzowane i właśnie dzisiaj spotykamy się po to, żeby to odkręcić, żeby kobieta zaczęła pytać i zaczęła żądać i pożądać dla siebie samej i zaczęła myśleć o sobie, no bo nam trochę nie wypada. Mężczyzna, kiedy mężczyzna zdradza, on jest fajnym facetem, ale kiedy kobieta zdradza, jest niegodziwą panią. Na przykład. Więc wiem, o co ci rozumiesz, chodzi. o co mi chodzi? Tak, że ale nam trochę nie wypada mówić o nas. No może o tych zdradach tak troszeczkę odbiegłam tematu, ale chodzi mi o to, że my o naszej seksualności bardzo mało mówimy. Jeżeli już, to w naszych kobiecych, małych gronach i to wtedy, jeżeli mamy odwagę koleżance się pochwalić i to nie każdej. Ale wiesz co, to ja też pozwolę, że ci tylko odpowiem trochę na to, co powiedziałaś, bo u mężczyzn te zaburzenia, które związane są ze sferą seksualną u niego, one najczęściej skupiają się na zaburzeniach wzwodu. I mężczyzna albo ma utrzymane to libido, albo jak to libido jest niższe nawet, ale on pamięta, jak żył i to było jego formułą życia, to chciałby mieć nieco wyższe libido i te wzwody i już. Natomiast u kobiety, no oczywiście znowu ktoś mógł powiedzieć, że to jest mechanizm taki wyciszający ją, kobieta przestaje myśleć o swojej seksualności, bo jak jednocześnie to libido jej się obniży i ona się wychłodzi, zresztą musielibyśmy pogadać o całej teorii cyklu pobudzenia seksualnego u kobiety, bo on jest zupełnie inny niż u mężczyzn. No więc jak ona się tak wychłodzi, to ona nawet nie ma siły i chęci po to sięgać albo walczyć o swoją seksualność i współżycie. Więc to jest rzeczywiście trudne. Zresztą kwestia chociażby samego tak zwanego slut-shamingu. Po prostu jak kobieta, ta, która współżyje i ma ochotę współżyć z kimkolwiek by nie chciała, to będzie zdzirą i zaraz będziemy się źle do niej odnosili, a facet tak będzie tym po prostu byczkiem rozpłodowym. Dokładnie tak. Tak, wiem do czego zmierzałaś, ale to chyba na inną rozmowę, ale tak, kobiety nie potrafią, nie chcą, albo czują, że nie mogą, albo nie powinny nawet o tym rozmawiać. A z drugiej strony, jeżeli się okazuje, że lekarz nie jest na to otwarty, albo nawet nie zaprasza do rozmowy o tym, tylko jest ginekologiem od cytologii, albo ginekologiem od leczenia menopauzy, który będzie leczył menopauzę, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale kiedyś była nazwa HTZ, hormonalna terapia zastępcza.
No ale okazało się, że w ogóle specjalnie wzdycham, bo nie wiem, czy to był dobry pomysł. Może był. No w każdym razie zabroniono używania określenia zastępcza, ponieważ to by sugerowało, że wszystkie kobiety powinny mieć zastąpione te hormony tymi, które podajemy. Czyli te własne, które się skończyły, tymi, które my podajemy. No i stwierdzono, że nie, tak nie można. Między innymi przez te różne badania. Więc powstało określenie HTM, jako hormonalna terapia menopauzalna. Ja jej bardzo lubię, ono oddaje problem, chociaż znowu jak my coś próbujemy jako lekarze, ja i ty coś zdefiniować i nagle jak zapisujemy to na kartce, to okazało się, że musimy zapisać, no dobrze, hormonalna terapia menopauzalna. Jak to jest terapia, no to musi być jakieś wskazanie do tego. Jak wskazanie, to muszą być objawy. No więc co? No więc leczmy tą kobietę, która ma objawy. Najpopularniejsze objawy wypadowe to będą uderzenia gorąca, zlewne poty, plus wyniki badań hormonalnych wskazały, że mamy już menopauzę. Jeszcze kryterium definicyjne to, że nie mamy już powyżej roku miesiączki, to pewnie jest to i dopiero to leczmy. Tylko, że to jest gówno prawda, bo wiesz, bo to jest tak, że to jest po pierwsze najczęściej już za późno, poza tym mamy jeszcze ezyliard różnych innych objawów i one czasem takie softy razem nam się składają na to, żeby włączyć leczenie i coraz częściej, jak rozmawiam, bo nie chcę wyjść na takiego nadętego, że ja tak tylko uważam, ale rzeczywiście jest tak, że wielu ginekologów zajmujących się endokrynologią właśnie w okresem okołomenopauzalnym zaczyna mówić, kurde, wiesz co, no ale rzeczywiście ona jest zastępczą. Jeżeli podsumujemy wszystko i zaczniemy z pacjentką rozmawiać, to wychodzi na to, że mamy bardzo niewiele kobiet, które po pierwsze akceptują te wszystkie elementy starzenia. My jako lekarze, kardiolodzy, neurolodzy właściwie nie akceptujemy tego starzenia, no bo to nam pogorszy wyniki. Ci, którzy zajmują się psychogeriatrią, starzeniem głowy też mówią, właściwie to jest głupi pomysł, żebyśmy byli bez hormonów. Z seksuologicznego punktu widzenia głupio, żebyśmy byli bez hormonów, czyli wychodzi na to, że tak naprawdę ona trochę jest zastępcza. Tylko teraz no, trzeba by to jakoś odkręcić, może pogadać o tym. Ci, którzy fundamentalnie tak podchodzą do takich działek, pewnie by polali mnie benzyną i podpalili, no bo co ja opowiadam, że to co, to jednak zastępcza? Chyba trochę tak, wiesz. No, a czy jest tak, że system traktuje kobiece cierpienie tylko wtedy, kiedy już dojdzie do poważnych objawów zdrowotnych? Wiesz co, to wszystko zależy od twojej wrażliwości. Twojej jako lekarki, mojej jako lekarza, siły pacjentki o tym, żeby o tym pogadała, bo... Czy może właśnie pacjentka bagatelizuje te objawy, nie zgłosi się do lekarza? Wiesz co, nie, to w ogóle nie zgadzam się na mówienie w taki sposób. Czasem nie to, że pacjentka bagatelizuje w sposób celowy, ale jeżeli mamy menopauzę i mamy czas przed menopauzą, czyli albo coś, co stopniowo maleje te hormony, albo one się po prostu wahają w jakimś tam cyklu. I teraz... Bo w ogóle samo słowo menopauza, bo mówiłaś o przekwitaniu, że przekwitanie jest stygmatyzujące, ale ludzie nawet nie używając określenia przekwitanie, jak mówią o menopauzie, to i tak myślą o, wiesz, starej babie. To właśnie, czy ona przestaje być atrakcyjna, ta kobieta? Ona nie przestaje, ale my tak też to traktujemy. Wobec tego, jak jest nawet określenie perimenopauza, to znowu też ono nie ma konkretnej definicji. Ja często mówię dysharmonemia, rozregulowanie. Używam określenia, które moje pacjentki bardzo lubią. Mówię, proszę pani, po prostu rozchrzaniona jest pani hormonalnie. Czyli to się zaczyna menopauza. Ja mówię, wie pani, ona się zaczęła zaczynać od 30 pani roku życia, no bo to wszystko postępuje. I teraz te pierwsze objawy to bardzo często są takie, że kurde, wiem pan co, przytyłam, zwolnił mi chyba metabolizm, bo na to, co robię, to w ogóle powinnam lepiej wyglądać, a przytyłam. A w ogóle jestem rozdrażniona, inaczej się czuję psychicznie. Na mojej psychoterapii ja nie dźwigam pewnego myślenia, życia codziennego, rozmów o tym i już. Więc te pierwsze objawy są tak delikatne, że nawet kobiety nie to, że je bagatelizują, ale jak ich nikt nie usłyszy tych objawów, albo one nie czują, że to jest to nikt też im nie pomoże. Lekarz nie ma tej wrażliwości, odwagi, ma 5 minut na pacjentkę i też nie pomoże, więc to jest strasznie trudne i złożone, ale jakby podsumowując, może jak będziemy więcej o tym gadali, to rzeczywiście lepiej się zrobi i łatwiej. To w takim razie kiedy, w jakim wieku mogą pojawić się pierwsze objawy perimenopauzy? Żebyś odpowiedział to i powiedział pacjentkom, kiedy A wiesz, powinniśmy... że 20 parę lat, 30 parę lat...
co nas powinno, Maciek, skłonić do tego, żeby faktycznie pójść do ginekologa, endokrynologa i na konsultację i powiedzieć o swoich... Chyba najrzadziej do ginekologa, endokrynologa, bo to się nabijam dla tych wszystkich, którzy chcieliby mnie postrzelić w kolano właśnie. Każdy ginekolog powinien zajmować się endokrynologią ginekologiczną i koniec, kropka. Też jestem takiego zdania. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że to będzie trochę kontrowersyjne, ale jak weźmiemy taki step back i zastanowimy się nad filozofią opieki nad pacjentką, ja przyjmuję tą rolę, albo sobie ją przydzieliłem, że jestem ginekologiem, który jest z tą pacjentką właściwie od początku prawie, że jej życia, najczęściej dorosłości, i jestem z nią. I teraz, czy to, że w wieku 20 paru lat, no bo pacjentka właściwie to jest taka równia pochyła i stały czas, kiedy się zacznie starzeć. Teraz pytanie, czy na przykład jakieś takie wyskoki i dysharmonemie, które występują przez pewien czas, czy one nie są trochę objawem starzenia albo objawem tego, że długo nie byliśmy w ciąży i nasz organizm się chwieje. Ja zmierzam jest to do tego, że w dzisiejszych czasach to będzie trudne może do zaakceptowania przez niektórych. Ja trochę nie wyobrażam sobie kobiet, których oś podwzgórze, przysadka, jajnik nie jest zaopiekowana. Mówiąc wprost, 99% moich pacjentek jest na dwuskładnikowej terapii hormonalnej, czyli na tak zwanej antykoncepcji, która pozwala wyrównać funkcjonowanie jajników, tarczycy, ciała, głowy. Jeżeli dobrze są skomponowane te leki, to one nie działają antyandrogenowo, więc nie obniżają libido, nie robią nic złego. Ja właściwie prowadzę pacjentki przez prawie cały czas zaopiekowane. No to dobrze, to może inaczej zadam pytanie. W jakim wieku według ciebie, no bo wiadomo, że my się różnimy, tak? I u jednej się zaczynają objawy w wieku 20 kilku lat, u drugiej 30 kilku, u trzeciej około 40 roku życia. W jakim wieku my, kobiety, powinniśmy pójść do ginekologa, zrobić sobie badania hormonów, no bo też trzeba powiedzieć o tym, że my w dzisiejszych czasach pędzimy troszkę przez to życie, albo nawet troszkę bardzo, więc takie objawy jak zaburzenia snu, bo się zestresowałam, jakieś zdenerwowanie, jakieś wahania nastrojów, no to my zawsze, kobiety, mamy wahania nastrojów. Nie. Nie, wiesz? Nie. Nie? Nie. Bo... Nastolatki mają wahania nastrojów. Wszystkie my mamy wahania nastrojów. To generalnie wszyscy jesteśmy różni, różnie reagujemy i już. Tylko ja chcę powiedzieć o tym, że jeżeli mówimy chociażby o naszym nastroju, afekcie, tym, co czujemy, jak reagujemy na pewne sytuacje, to na to się składa wiele elementów. I to będzie to, jaką mamy relację partnerską, bo ona może być lepsza lub gorsza. Ale do tego, jak ta relacja wygląda, przyczynia się też między innymi to, jak funkcjonuje nasza tarczyca, oś tarczycowa, jak oś cała nadnerczowa, jaki mamy poziom kortyzolu. A być może spinającym albo jednym z ważniejszych elementów tego układu endokrynologicznego jest też jajnik. I teraz ja jako ginekolog powinienem zadbać o tą oś jajnikową. Jako lekarz po prostu pytam pacjentkę, jak ona sobie radzi ze stresem i jednocześnie myślę o tarczycy. I teraz jak przychodzi pacjentka i ona o tym wszystkim mówi i nie wiemy, co było pierwsze, jajko czy kura, w którym momencie to koło przerwać, to ja myślę sobie, zadziałajmy holistycznie. Więc mówię do pacjentki, proszę pani, wiem, że to, co może się do tego przyczyniać, to są zaburzenia w osi jajnikowej. Sprawdzam, nie zawsze zlecam badania hormonalne, patrzę na USG, słucham, co się dzieje. Więc moje pacjentki słyszą, dobrze, musimy pomyśleć o tej tarczycy, że to teraz a propos endokrynologów, że ja chcę, żeby to TSH było niższe. Wysyłam pacjentkę jednocześnie na psychoterapię i zastanawiam się, czy może kumpela lub kumpel psychiatra nie powinien włączyć jakiegoś leczenia. Proponuję, żeby się zastanowiła, jak ta relacja z partnerem wygląda, bo może trzeba coś naprawić. Włączam terapię hormonalną, więc jeżeli te wszystkie elementy zlikwidujemy, które mogą napędzać, przyczyniać się, patologicznie doprowadzać do tego, to się okazuje, że jest
zupełnie okej. I oczywiście może być tak, że jest tak zwana idealna pacjentka. Nic jej się nie dzieje, ta oś jajnikowa świetnie funkcjonuje, ma doskonały związek, fajnie reaguje na wszystko, z tarczycą pięknie, nie ma wyrzutu kortyzolu z różnorakich przyczyn i w tym momencie zależy jej tylko na tym, żeby w ramach swojego zdrowia reprodukcyjnego nie być w ciąży. To ta pacjentka będzie miała u mnie zaproponowaną wkładkę wewnątrzmaciczną z hormonem. Porozmawiamy o tym i usłyszy, że być może warto by było stosować antykoncepcję, bo tylko raz rodziła i późno, a chcielibyśmy zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jajnika, ale z drugiej strony, jeżeli nie chce, to nie musi. Ale mnóstwo kobiet to będą te dziewczyny, przepraszam za takie określenia, ale te kobiety, te pacjentki, u których my będziemy chcieli coś skoordynować. Bo jeszcze raz powtórzę, jeżeli zdecydowaliśmy się na życie w takiej patologii, jaką jest długie życie z chęcią życia w dobrej jakości, z małą rodnością, no to musimy ponieść pewne konsekwencje, których chyba my wszyscy jednak nie akceptujemy. Więc odpowiadając teraz dopiero wprost na to twoje pytanie, kiedy? Wtedy, kiedy coś się dzieje nie tak, to ta pacjentka powinna nam o tym powiedzieć, ale jednocześnie my, ginekolodzy, my powinniśmy o to pytać, słuchać, obserwować, spróbować podsumować pewne rzeczy. I powrócę do tej myśli, jest takie długie badanie, jest takie badanie, które w całej ocenie lifespamu tej długości życia pokazało, że te kobiety, które będą na dwuskładnikowej terapii hormonalnej, zwanej antykoncepcją w Polsce, to one całościowo zyskają, nawet gdybyśmy te wszystkie inne plusy i minusy z innych chorób powrzucali. Więc żeby zapobiec tym wahaniom niekorzystnym, które mogą rozchwiać wszystko inne albo napędzić złą emocjonalność, czy też inne elementy naszego zdrowia, a później jednocześnie płynnie przejść z dwuskładnikowej na terapię menopauzalną, niekoniecznie hormonalną, tak swoją drogą, bo mamy fajne preparaty, modulatory receptorowe, które nie wiadomo, czy są zaliczane do hormonów, czy nie, to się da zrobić. Tylko znowu próbujecie zarazić pewną myślą, że ja wiem, że to wiesz, bo gadaliśmy, że to nie jest tak, że punktowo pojedyncze rzeczy możemy analizować i czasem wydaje nam się, że to nie jest to, ale kiedy spróbujemy spiąć całość tej opieki, bo to chyba tak powinniśmy nazywać nad pacjentką, to powinno zacząć działać. Więc te kobiety, które teraz słyszą o perimenopauzie, to często są dziewczyny, które przychodzą z torbielą czynnościową, bo coś się schrzaniło i włączymy na przykład znowu antykoncepcję na 3 miesiące i będzie dobrze. Tylko z tą pacjentką trzeba porozmawiać. A może by chciała pani kontynuować? A zastanówmy się, dlaczego to się pojawiło. Co znowu z tarczycą, z kortyzolem, z pani masą ciała, jak pani funkcjonuje. No właśnie, i to jest dobrze, że o tym mówisz, Maciek, bo to jest Sorry, że ja tak dużo gadam, ale wiesz, bo chcę, żebyś też poczuła, u ciebie to jest takie globalne podejście. No bo wspomniałeś o takiej pacjentce, która przychodzi z torbielą, to leczy się torbiel, wyleczy się torbiel, jak się uda wyleczyć i dziękuję, do widzenia, jestem zdrowa. To jest I strasznie naiwne. Ale tak jest. Jest. I teraz może odpowiedzmy pacjentkom, czy kobieta, która regularnie miesiączkuje, może mieć perimenopauzę? Oczywiście, że tak. Tak. Ale Bo wiesz, jakie mamy podejście my, kobiety? Ja regularnie miesiączkuję, czyli wszystko ze mną jest dobrze. Jak przestanę regularnie miesiączkować, wtedy pójdę do ginekologa, a tak w ogóle mi nic nie jest. Zaczepnie chciałbym cię prawie że przepytać z twojej wiedzy ze studiów, bo ja na przykład na studiach usłyszałem, że cykl jajnikowy i cykl krwawień miesięcznych, one zawsze ze sobą idą tak jak trzeba, no bo są omawiane często razem, rysuje się na jednym grafie to wszystko, co się dzieje. Tylko to jest w ogóle nieprawda. Można mieć regularne krwawienia miesięczne i rozchrzaniony cykl jajnikowy. Oczywiście one zwykle na siebie jakoś tam wpływają, ale no, trzeba o tym pamiętać, że to różnie może wyglądać. W ogóle, jeżeli będzie pacjentka z wkładką wewnątrzmaciczną albo będzie bez macicy, bo jej usunęliśmy tą macicę, to te jajniki mogą szaleć. Czy może być też tak, że jajniki niby prawidłowo funkcjonują, tylko znowu to też jest trochę laboratoryjne, ale i będą przedziwne krwawienia, plamienia z innych przyczyn, bo coś tam innego się zdarzyło? Tak. Zmierzam znowu do tego, że jak na biologii, czy nawet na zajęciach na studiach uczymy lekarzy, że ten cykl jeden z drugim przebiega prawidłowo, tak samo równolegle, to co ty powiedziałaś. Kobieta mówi, no przecież regularne miałam miesiączki co miesiąc. No ale halo, proszę pani, to jakby to, co dzieje się z pani ciałem, z hormonami, to też
no, na to trzeba trochę inaczej patrzeć. Samo krwawienie, czy ono jest, czy nie, jego regularność jest dla nas pewną informacją. Ale to jest jedna z informacji, którą wrzucamy do takiego, koktajlu wszystkich informacji i no, czasem jak wymiksujemy to wszystko, to nagle ten koktajl ma inny smak, inaczej wygląda niż te pojedyncze elementy. Czyli to żeby tak to działa. wybrzmiało dla naszych pacjentek, głównie twoich, no ale też naszych lekarzy, jeżeli regularnie miesiączkuję, to nie oznacza, że nie mam jednoczasowo zaburzeń hormonalnych. Oczywiście, że nie. I to jest bardzo ważne. Więc to nie powoduje, że nie musimy iść i zrobić sobie kontrolnych badań. A jeżeli już macie kontrolne badanie, bo nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, a ja chciałabym, żeby pacjentki to usłyszały, w jakim wieku powinnyśmy zacząć robić sobie badania takie hormonalne, które mogą nas jakby ustrzec przed niezauważalnymi zmianami hormonalnymi i jak często? No wiadomo, że to jest rola też lekarza, żeby nas pokierował, To jest właściwie ale to jest najtrudniejsze pytanie, mogą dlatego nas się słuchać ześlizgnąłem. dwudziestokilkolatki, które nie są świadome, 30-latki, które są jakby w najlepszym momencie swojego życia i w ogóle im nie w głowie i jeszcze planują zajść w ciąży w wieku 40 kilku lat, bo tak teraz się to zmienia. To nie wiem, Tak, czy też oczywiście. to widzisz, ale czytałam badania, tam w Stanach Zjednoczonych przypytywano kobiety, kiedy planują 20-latki, kiedy planują posiadać pierwsze dziecko, no to powiedziały tam, nie wiem, bardzo dużo odsetek, nie chcę kłamać, ale 37 plus mówiły najczęściej. 37, nawet 40 tak, kilka tak, plus, że tak. planują pierwsze dziecko, bo teraz chcą się skupić na karierze, na sobie, więc to się naprawdę zmieniło. Kiedyś kobiety rodziły, nasze mamy w wieku 20 lat, a teraz to się bardzo zmieniło. Więc kiedy taka dziewczyna, kobieta powinna pójść i się zbadać? Wiesz, dlaczego nie odpowiedziałem ci na to pytanie? Dlaczego? Bo ja je słyszałem oczywiście, bo mam ochotę powiedzieć, że proszę sobie nie robić żadnych badań. Okej. Bo znowu to jest kwestia filozofii. Drobna dygresja a propos rodzenia późnego. Czy to jest trochę naiwne i nieprawdziwe, że można se rodzić w każdym wieku? Tak, jest naiwne i jest trochę nieprawdziwe, bo im później zdecydujemy się na macierzyństwo, to brzmi bardzo ocennie z mojej strony, ale próbuję tylko pewną tezę udowodnić, to tym trudniej, gorzej pewne konsekwencje zachodzą. Czy z biologicznego, czym cokolwiek by to znaczyło, punktu widzenia, lepiej by było wcześniej mieć dzieci i mieć ich na przykład 2, 3, a później koło 40 na dobicie zrobić sobie 4. Świetny pomysł. Tylko teraz, kimże ja jestem, żeby w ogóle to oceniać? I teraz te badania amerykańskie, one miło, że to pokazały, bo po prostu jesteśmy w takim miejscu świata, że rodzimy później. Wobec tego trzeba to zaakceptować. I teraz w ramach takiej akceptacji tego, że ja to akceptuję, że pacjentki będą rodziły później, staram się wyjaśnić im, jakie będą tego konsekwencje i co trzeba zrobić. I bardzo podobnie też, kiedy rozmawiamy z pacjentkami, to ja właściwie już u 20-parolatki staram się pomyśleć o tym, że ona już rozpoczęła swoje starzenie. Że dyshormonemia ją dopadnie, czyli jakieś zmiany hormonalne, bo to mniej więcej jest tak, że po 2 latach od czegoś, co zakończyło twoją owulację, czyli od bycia w ciąży i karmienia piersią albo od antykoncepcji, to po 2 latach plus minus, to niech to tak przyjmijmy, prawie że połowa kobiet będzie miała co najmniej 2 razy w roku zespół niepękniętego pęcherzyka jajnikowego jako objaw, a ten objaw będzie spowodowany tym, że coś tam się rozchwiało, a takie rozchwianie to tak naprawdę 2 razy to spowoduje, że każdy kolejny cykl będzie trochę gorzej funkcjonującym, czyli mamy 4 miesiące z roku, czyli 1/3 życia w jakimś tam rozchwianiu. Ale to jakieś tam rozchwianie, to wiesz, to są kwestie zaburzeń emocjonalnych, to jest kwestia obniżenia libido, pogorszenia jakości życia, gorszego samopoczucia. I moglibyśmy teraz toczyć dyskusję, to może powinienem namówić tą pacjentkę do tego, żeby rodziła. Ale uważa się to za przemocowe i nie róbmy tego. Ale możemy z kolei powiedzieć, proszę pani, wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby, patrząc na objawy, które pani ma, żebyśmy pomyśleli, wspominałem o dwuskładnikowej terapii hormonalnej, bo może to by było dobrym pomysłem na zabezpieczenie. I trochę na kanwie tego, kiedyś toczyłem taką dyskusję, skąd u nas się wzięło mnóstwo pacjentek z zespołem policystycznych jajników, czyli teraz PMOS. Bo okazuje się, że prawie co 3. kobieta
spełnia według tych nowych kryteriów możliwość tego, że je rozpoznamy właśnie PCOS, nazywajmy to jeszcze w ten sposób. I to jest dlatego, że w tej nowoczesnej endokrynologii ginekologicznej my często chcemy nadrozpoznawać PCOS. Chcemy tak lekko podejść do tego i wymyślić kobiecie chorobę. Przesadzam z tym określeniem, ale bo to jest po to, że ona zacznie inaczej żyć, zacznie inaczej jeść. A jednocześnie tych pacjentek mamy więcej. Dlaczego? No bo biorąc pod uwagę to, co jemy, jak żyjemy, jakim powietrzem oddychamy, będzie więcej tych pacjentek z tymi zaburzeniami. Więc to jest trochę taki wytrych i sposób na to, żeby zaopiekować się tymi pacjentkami. Jednym ze sposobów opieki jest też terapia antykoncepcyjna, czyli ta dwuskładnikowa hormonalna. Ale to też się w ogóle zabawnie zmieniło, bo kiedyś, żeby niwelować objawy hiperandrogenizacji spowodowanej hiperandrogenemią, dawało się antyandrogeny. A teraz wiemy, że nie ma co kastrować kobiet z tych hormonów. I jeżeli damy tabletkę z lekiem, który nie hamuje androgenów, ale nawet je pobudza, to po 9 miesiącach, chociaż może być problem ze skórą i też trzeba go zaopiekować, to tak naprawdę po 9 miesiącach będzie już lepiej, ta kobieta będzie wyrównana, a będzie miała lepszą jakość życia. Zmierzam do tego, że to wszystko się zmieniło i jest trudniejsze niż takie banalne nauczenie kogoś na wykładzie, co jest nie tak. I teraz ta 20-latka, ona powinna być przeze mnie, Macieja Sochę, zaopiekowana od razu, tam 28-latka. Ale oczywiście, jeżeli by przyszła z jakimiś objawami nasilonymi i ja miałbym wątpliwości, to bym powiedział, chcę zobaczyć FSH, LH, chcę AMH też zobaczyć, chociaż oczywiście tutaj znowu dyskusję moglibyśmy toczyć, czy ten hormon antymillerowski wskazuje na dużą rezerwę jajnikową, czy nie, no bo z kolei jak jest bardzo wysoki, to dla nas lekarzy to jest oczywiście źle, ale pacjentka zinterpretuje, że jest super i znowu też mogą być błędy. Nie lubię zlecania badań u nas, tylko tak trochę oldschoolowo. Jestem za tym, żebyśmy spróbowali, żeby to było badanie dodatkowe, a opiekujmy się tymi kobietami od samego początku. Natomiast jeżeli... Boże, ile ja gadam. Jeżeli zadając za ciebie pewne pytanie, co kobieta może zrobić, kiedy powinna zacząć się martwić, to chcę powiedzieć, że właściwie musi znaleźć sobie ginekologa, który będzie od samego początku planował, co się może wydarzyć, zastanowi się nad tym, ile chce mieć dzieci, albo się oprze na statystykach, albo na jej chęciach, zastanowi się nad tym, czego ta kobieta chce jej pomóc. Musi być pod dobrą opieką lekarza, który popatrzy na nią perspektywistycznie. Tak, no to ewidentnie tak. Zresztą... No bo wiesz, przeczytałam w jednej z książek, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, że kobiety, usłyszałam takie zdanie, że kobiety w okresie okołomenopauzalnym czy menopauzalnym mają mocne poczucie bycia zagrożoną. Padło słowo bycie zagrożoną przez własne emocje, przez ciało, które zaczyna się zmieniać, przez odbiór środowiska, przez to, że nie wiem, parter w restauracji jest podrywany przez młodszą kelnerkę, przez to, że zaczynają siwieć włosy, również w miejscach intymnych. Taka kobieta czuje się zagrożona. I czy to poczucie przestaje być sobą, często widzisz u siebie w gabinecie, czyli często pacjentki przychodzą do ciebie i mówią, panie doktorze, no przestaję być sobą. Wiesz co, bardzo tak. To też, wiesz co, jest strasznie trudne, bo jeżeli pomyślimy o tym, bo że... to nie wiadomo, czy pójść do ginekologa czy do psychologa. Tak, o ale tym porozmawiać. Ja mam 47 lat. I teraz, kiedy rozmawiam gdzieś tam z moimi kumplami nawet, to ja doskonale rozumiem to, co mogą czuć, bo na przykład związek stał się już trudniejszy, bo te lata upłynęły. Dzieciaki, które albo właśnie idą na studia, trochę zostawiają tą mamusię, która była najważniejsza, albo już mają tam 25 na przykład lat i już mają swoje rodziny i nagle ta kobieta jest zostawiona. W pracy albo została szefową i osiągnęła wszystko i jej się wydaje, no co teraz? Albo nie została szefową i stoi w tym samym miejscu i nie ma szansy na awans i znowu jest nudno. Ten libido trochę spadło, ciało się zmienia, ten metabolizm zwolnił
Z partnerem oczywiście ten problem społeczny jest taki rzeczywiście, że no wiadomo jak wygląda zachowanie facetów i kobiet w tym wieku, więc ona jest w ogóle w trudnej sytuacji. Ja myślę tylko o tym, co ja mogę zrobić. Jeżeli taka 47-latka, która słyszę a propos chociażby krwawień, na podstawie tych krwawień, tam jest źle. Mówi, że byłam u ginekologa, miałam jakąś torbiel, niepęknięty pęcherzyk, później on pękł, bolał mnie brzuch, tu byłam na sorze, bo mnie coś pobolewało, w ogóle jestem zła. To myślę sobie, kurde. I zawsze pada pytanie, to już jest na pewno menopauza, co? Ja mówię, ani się w ogóle tym nie przejmuje. To jest, zaburzenia hormonalne są. To jest być może perimenopauza albo jakieś tam czynnościowe, ale zróbmy tak. Dajmy wysokodawkową, dwuskładnikową terapię hormonalną, tą antykoncepcyjną, z preparatem, który podniesie trochę poziom androgenów. Odchudźmy panią, będzie pani szczuplejsza, lepiej będzie pani wyglądała. To też budzi kontrowersję, ale o tym A ja lubię tą może za chwilę. kontrowersję. Dobra. Dołóżmy czegoś, co podniesie pani poziom androgenów i będzie pani wyrównana. Jednocześnie rzeczywiście zadbajmy o psychoterapię, niech pani idzie na siłownię. Proszę zbudować mięśnie. Wyjaśniam, Widzisz, cały czas mówimy o jaki trening. holistycznym takim podejściu, Tak, ale i wiesz... a nie jednostkowym problemie, który staramy się jakoś rozwiązać u kogoś. Tak, i to, co... To jest oczywiście moja obserwacja, ale mam wrażenie, że jeżeli ta kobieta jest dobrze zaopiekowana, dajemy jej siłę na siłowni, oczywiście na przykład te mięśnie będą przerastały, ale wiesz, ma ładne, okrągłe barki, mięsień piersiowy uniósł jej cycki, mówiąc wprost, nie jest zmęczona, dobrze się czuje, jest fajnie, to ona widzi to starzenie i akceptuje, ale inaczej sobie z tym radzi. I to jest piękne starzenie, a nie pozostawienie wszystkiego samemu sobie i zaakceptowanie tego, że tam jest to rozchrzanienie. Wydaje mi się, wiesz co, wydaje mi się, że my kobiety czujemy się silniejsze w momencie, jeżeli zaczynamy robić coś dla siebie. Tak jak... To też racja. Tak, że w momencie, jeżeli nie wiem, siedzimy w domu, tak jak ty powiedziałeś, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś tam rytmu już narzuconego przez życie i nagle mamy siłę, albo jest jakiś bodziec, albo to jest bodziec, bo coś przeczytaliśmy, coś usłyszeliśmy, albo ktoś nam powiedział, albo bodźcem może być, nie wiem, nasza rozmowa, chociażby Maciek, to taka kobieta mówi, dobra, okej, no to ja od dzisiaj faktycznie, no ja się zasiedziałam, tak? Ja nic nie robiłam, to ja teraz może pójdę na siłownię, to ja może pójdę, nie wiem, pobiegam, spotkam się z koleżankami, zacznę jakieś, nie wiem, nowe hobby, zacznę zajmować się troszkę sobą. To też daje to jest super ważne i super mądre, co mówisz, tylko ja cały czas próbuję na to spojrzeć jeszcze bardziej holistycznie, cokolwiek by to znaczyło, bo to, o czym ty mówisz, jest fajne, ale też pamiętaj, że te kobiety czasem nie mają siły Wiem, o czym chcesz powiedzieć. zawalczyć o siebie i wziąć się za siebie. Masz I teraz rację. te wszystkie elementy, które... Ty jesteś dermatologiem. I Ja teraz wiem, do czego zmierzasz. Ja na przykład nie jak każdy podchodzę... ma ten... Tak, ale my możemy dać tą siłę też osobie, bo tak jak ze skórą jest w ten sposób, że popraw mnie, jeśli się mylę. Mam robione zabiegi, kremy, botoksy, cuda nie widzę. Tak. Ta skóra Ja wiem, nie będzie tak, jak miałem 20 lat i akceptuję ją, że się starzeje, ale ona się starzeje wolniej, inaczej i fajniej. Gdybym to zostawił, to po prostu by wyglądało jak, wiesz, moje Tak. siedzenie w samochodzie, nie? Wygięty, tam zgięta skóra po prostu złej jakości. A dbam o tą skórę swoją drogą w samochodzie, więc dbam też o swoją skórę. I całościowo patrząc na kobietę, to też jest tak, że jak zlikwiduje te elementy, które mogą się przyczyniać właśnie do tego, że nie ma siły się wziąć za siebie. Albo jej tarczyca nie pozwoli jej na to, żeby ciało dobrze funkcjonowało i żeby na siłowni się odnalazła. Kiedy nagle ma sarkopenię, a ja powiem jej, że proszę pić ten koktajl białkowy, a ja dołożę pani testosteronu w związku z hipolibidemią i to będziemy leczyli, ale przy okazji wiemy, że metabolicznie wpłynie na budowanie tkanki mięśniowej, to nagle, wiesz, okazuje się, że ona zaakceptuje to, że ma to 47, 8, 52 lata i jest okej. Bo po drugiej stronie, wiesz co jest? My właściwie o tym nie powiedzieliśmy. Wszyscy wiemy i czujemy, ale to też jest ciekawe, bo pacjentki, przynajmniej moje pacjentki opowiadają mi, że przyszłam do pana, bo słyszałam, jak pan opowiadał o pewnych objawach. I to jest zadziwiające, że dalej nikt nie pamięta o tym, że te objawy, one się rozpoczynają od takiej bzdurki, że właśnie
jestem trochę poddenerwowana. Oczywiście hamuję się, staram i już, ale w środku się gotuję. Równolegle trochę przytyłam. Jasne, kiedyś nie chodziłam na siłownię, a teraz zaczynam chodzić. Tylko to nie przynosi efektów i jest źle. Moje libido nie jest za wysokie, ale do tej pory współżyłam i rzeczywiście rozpoczęcie współżycia często powodowało wzbudzenie pożądania, bo to jest ten właśnie taki, to reaktywne pobudzenie seksualne i było okej. A teraz tak nie jest i jestem prawie jak kłoda i nienawidzę tego, a jednocześnie nie jestem w stanie się do tego zmuszać. Mój metabolizm nie działa, nie mam siły do niczego. Dodatkowo nie mogę spać i się pocę i już. I rozumiesz, to są te takie niby drobiazgi, jakby pojedyncze na nie spojrzeć, ale one całościowo się składają na to, że siedzi pacjentka flag i mówi niech pan No coś tak, zrobi. ale nie każdy, wiesz... Nie da się ciebie rozmnożyć, żebyś był w każdym możliwym. Na razie nauka nie poszła aż to tak do zabrzmiało, jak ja przodu. był ten świetny, wspaniały i cudowny. No, ja uważam, że tak jest i nie tylko ja. Dziękuję, ale... Więc wiesz, o co chodzi. Fajnie jest, no niestety mieszkasz zbyt daleko, ale chętnie przyjechałabym do takiego ginekologa jak ty i właśnie miałabym odwagę to wszystko powiedzieć. No bo chyba też tak jest, że my kobiety nawet nie wpadamy na pomysł, że moglibyśmy ginekologowi powiedzieć o tym, że ja przytyłam. No co go to obchodzi? Albo, że ja się A denerwuję. weź oddech. Nie wiem, czy wiesz, ale receptory dla GIP, czyli jednych z tych hormonów inkretynowych, one się znajdują w układzie rozrodczym kobiet. My dlatego tak chętnie... Bo jakiś czas temu opowiadałem o tak zwanych Ozempic Babies gdzieś tam na swoim Tak, Instagramie to jest super. i próbowałem o tym opowiedzieć tylko dlatego, że Ozempic Babies to są trochę schudłaś babies, tak jak Ozempic Face schudłaś face, no bo po prostu, bo ktoś schudł, ale okazuje się, że to jest niezwykłe, bo inaczej funkcjonuje układ endokrynologiczny poprzez zmiany hormonalno-metaboliczne, ten układ, ta oś jajnikowa, ale dodatkowo na przykład mamy preparaty, które są analogami GLP-1 oraz GIP i skoro mamy receptory dla GIP, to nagle okazuje się, że leczenie pacjentki tirzepatydem powoduje, że inaczej działa metabolizm jajnikowy, te kobiety lepiej się czują i teraz oczywiście możemy dyskutować, czy to jest szurowskie gadanie o tak zwanym microdosingu, czy nie, ale no cholera, chyba będzie tak rzeczywiście za jakiś czas, że być może do preparatów wielowitaminowych będzie trzeba dołożyć na przykład analogii GLP-1 No właśnie, GIP, to skoro przy tym jesteśmy, nie miałam w planach o to pytać, bo mam milion pytań do ciebie, ale skoro jesteśmy przy tym, to czy kobieta, która bierze leki GLP-1, tirzepatyd, może, no to, że może zejść w ciąży, to tak, ale czy przez cały okres ciąży dalej będzie na tych preparatach, czy trzeba je odstawić? Trzeba je odstawić. To jest odpowiedź krótka, ale to jest informacja na dziś. A jeżeli, no dobrze, trzeba je odstawić, a jeżeli zajdzie kobieta w ciąży i nie wie, że przez 2-3 miesiące jest w ciąży, czy to ma jakikolwiek negatywny wpływ na dziecko? Za mądra jesteś. A to jest Staram trochę się jak mogę. Nie, no wiesz co, bo to jest trochę tak zabawnie, że bardzo zaczynam się chyba denerwować, bo zmieniam pozycję, zamknę tą pozycję. No dobrze, będę szczery. Nie mamy badań, które by potwierdziły bezpieczeństwo, ale pojawia się coraz więcej badań i te badania wskazują, że pomimo tego, że na początku mówiliśmy, że może to powodować wady u płodu i być kłopotliwe i mamy w HPL-u wpisane, na ile trzeba odstawić przed zajściem w ciążę, to tak naprawdę mamy gigantyczną już ilość pacjentek, bo tak świat jest stworzony, które były na tych lekach. To jest tak jak z metforminą. Pamiętam jak, wiesz, dopadała mnie konsultant wojewódzka na ulicy i mówi do mnie: Maciej, ja byłam twoją nauczycielką, ty byłeś moim studentem, a ty teraz mówisz pacjentkom, że mogą brać metforminę. Pamiętam ten czas, a teraz wielce zmieniła się rekomendacje i oczywiście nikt już się nie powiem tego brzydkiego słowa, nikt się nie denerwuje i już. I myślę, że tak będzie za chwilę w przyszłości, że nic wielkiego się nie zdarzyło, a być może będziemy mieli wskazania do odpowiedniej dawki, nie tylko analogu GLP-1, ale GIP, podtrzymującej albo tej mikrodosingowej. To też, no mówię, bo to jest tak z pogranicza, prawie że zaraz naturopatii wyjdzie. Więc oficjalnie nie i musimy zdroworozsądkowo do tego podejść. Ale czy jest tak, że czasem off-label
często off-label, w ginekologii w ogóle wiele rzeczy robimy. Znaczy jest tak, że stosuję preparaty off-label i z pacjentką za jej zgodą, bo nie jest to eksperyment medyczny, tylko forma terapii, podejmuję decyzję inną, aniżeli jest w zaleceniach wynikających z charakterystyki produktu leczniczego. Tak. Czy my jako lekarze teraz, tak rozmawiając tutaj i do wszystkich, którzy nas słyszą, mamy prawo powiedzieć, że tak można se brać? Nie powinniśmy na tym etapie. Kropka. Dlatego też się denerwowałem, zmieniam pozycję i ją zamykam, bo nie powinniśmy tak powiedzieć. Ale czy mamy badania, które by potwierdzały, że będzie źle? Nie. Czy mamy coraz więcej badań, że chyba można? Tak. Czy w przyszłości istnieje taka możliwość, mówiąc zachowawczo, że będziemy nawet zalecali? Zobaczymy. No na pewno jest to jakaś ciekawa ścieżka, no bo... Tak, ale wiesz co, bo chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że nie jestem szalony, ale też nie jestem usztywniony i rzeczywiście zdroworozsądkowo. Wiesz, no... Spróbujmy znaleźć drogę dla pojedynczej pacjentki, a nie tak jak w rekomendacjach. Ostatnio duże kontrowersje wzbudziliśmy z kumpelą, kiedy mówiliśmy o tatarze. No i po prostu nie da się w Polsce inaczej, bo od razu, wiesz, jest czarno-białe, jakaś dietetyczka wyczyta, wiesz, ChatGPT podpowie, a przecież rekomendacje tam amerykańskie powiedziały, że nie i koniec. I to jest medycyna naiwna. A kiedy siedzi ze mną pacjentka i rozmawiamy, przedstawię jej jakieś ważenie ryzyka do strat, plusów, minusów i jak to realnie wygląda, to się okazuje, że większym problemem będzie to, że nie wiem, nie chciała się zaszczepić, albo nie zrobiła czegoś innego, albo że pije to, co pije, a nie tam głupi tatar. I tutaj też chcę powiedzieć, że bardzo indywidualnie traktujmy pacjentkę i to niech to będzie jej decyzja. To kobieta jest, no, ma wystarczające kompetencje, zresztą jakie kompetencje? Jej serce, głowa, bycie, jej jestestwo, podmiotowość wystarczą do tego, żeby podjęła decyzję, jak działać z naszym wsparciem informacyjnym. A wspomniałeś jeszcze, pewnie później będę chciałam o to zapytać, ale powiedziałeś o odkładaniu się tłuszczu w okolicy brzucha. Dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy szczupłe, dobrze, no, znaczy mamy ładną figurę, nigdy nam się nie odkłada tłuszcz na brzuchu i kiedy zaczynamy wchodzić w ten okres okołomenopauzalny, odkłada się tłuszcz. Dlaczego tak nam się dzieje? Wiesz co, Dlaczego Pan Bóg nam w to każdym z etapów naszego życia trochę inaczej, w sensie zarówno dynamiki, jak i topografii ten tłuszcz się odkłada. Czyli inaczej się odkłada w sensie, no raz, że właśnie i dynamiki, i topografii i u każdej pacjentki w zależności od jej przeszłości to będzie inaczej wyglądało. Natomiast akurat w tym przypadku ja powiem ci szczerze, że na przykład staram się nie dać ześlizgnąć na dyskusję dlaczego tu, a nie tam, tylko... Po co gdziekolwiek? Po co gdziekolwiek to w ogóle, ale jeżeli ktoś zgłasza nam problem, to ja się nad tym problemem pochylam. I to jest oczywiście, słyszałem różne celebrytki, które, no chociażby a propos leków, o których wspomnieliśmy, wiesz, analogów GLP-1 GIP, czy tam samych analogów GLP-1, że to jest droga na skróty. No i teraz można nagrać piękną rolkę hejterską i powiedzieć, nie, ależ głupio opowiadasz, bo to jest przecież leczenie na przykład otyłości, cukrzycy i wymieniamy wszystko. Tylko prawda jest taka, że siedzi naprzeciwko mnie pacjentka, która mówi, że nie akceptuje tej ilości lub topografii tłuszczu, który ma, chciałaby go zmniejszyć. Słyszę, że dietetycznie tam jest wszystko ok, że pacjentka rusza się i teraz to nie ma znaczenia, czy dla mnie to jest problem, czy nie, tylko słucham pacjentki. Jeżeli to dla niej jest problem, to mówię, to co, liposukcja? Jest to jedna z możliwości. To co? Włączamy leki, które mają wystarczającą ilość badań, mówiącą o tym, że właściwie działają przeciwzapalnie. To też pewien skrót myślowy, ale umówmy się, że przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo, a dodatkowo zmniejszą masę tłuszczową. I teraz jeżeli zadbamy o panią, żeby nie było właśnie sarkopenii, bo mimo wszystko na przykład tam ze 25% nawet traconej masy ciała to może być tkanka mięśniowa, więc musimy ją zabezpieczyć i też wiedzieć, co z tym zrobić, to ja na przykład przepisuję pacjentce na przykład ten tirzepatyd i nie mam z tym najmniejszych wątpliwości, a jak jeszcze wiem o tych receptorach dla GIP, to pacjentka ode mnie wychodzi z tak zwaną antykoncepcją, wychodzi z lekiem, który trochę obniży jej tarczycę, chociaż endokrynolog będzie się spinał i mówił, ale przecież generalnie
osi jajnikowa lepiej funkcjonuje, jak jest trochę niższe TSH. I dostaje namiar na kumpelę psychiatrę, która prawdopodobnie powie jej, że nie potrzebuje leków, bo zresztą wie, że ja nie jestem ich fanem ze względów seksuologicznych i dostanie namiar na psychoterapię. Myślimy też o trenerze. Mówię, że ma dopijać koktajlem białkowym i mówię, proszę wiedzieć, że może się coś skrzanić za chwilę. Ma pani 51 lat. Poczekajmy, jak zaczną się te objawy, to zbadamy FSH i LH, albo może mam zaplanowane, że zabadajmy za 3-6 miesięcy i wtedy zamienimy te leki na inne. Próbuję ci cały czas powiedzieć o jednej rzeczy, że ta rozmowa jest dlatego tak trudna, a ja na pewne pytania nie odpowiadam wprost, albo gdzieś tam mieszam i za wiele to robię, bo to jest odzwierciedleniem, tego, jak to jest właśnie też trudne. I dlatego pacjentki się nie mogą odnaleźć w tym, bo tych informacji jest tak dużo, to się wszystko tak splata, że jak my nie możemy, bo mam wrażenie, że też, wiesz, tak dużo mówiąc, opowiadając i pozwalasz mi na to trochę pokazuję albo śledzę, czy właściwie sam plotę tą taką sieć pajęczą i to ona jest jeszcze 3D, pokazującą, że to jest trudne. Więc dla pacjentki to jest też trudne do zrozumienia. Trochę... Dla mnie, a powiem ci tak, ty masz takie spostrzeżenie, że to jest trudne, natomiast wydaje mi się, że po naszej rozmowie będzie zupełnie odwrotny efekt. Bo wydaje mi się, Maciek, że stanie się to łatwiejsze, bo z jednej strony bardzo dużo mówimy, bardzo dużo ciekawych informacji mówisz, natomiast pokazujesz jedną prostą rzecz, że musi taki pacjentka w tym przypadku, być pod kontrolą lekarza, który ma globalne, takie holistyczne podejście do tego pacjenta, czyli zada odpowiednie pytanie, otrzyma odpowiedź, i będzie wiedział, co z tą odpowiedzią zrobić i jak te kropki połączyć. I wtedy wcale to nie jest aż takie bardzo trudne. Faktycznie może jest to trudne, wiesz, pod jakim kątem, że musimy poświęcić takiemu pacjentowi godzinę czasu na pierwsze spotkanie, żeby dowiedzieć się wszystkiego i żeby pomyśleć i te wszystkie zagadki postarać się wiesz, jakoś tak rozwiązać albo zrobić jakiś plan, myślisz, że jakiś słuchają nas schemat też lekarze? działania. Ja myślę, że słuchają nas lekarze. To słuchaj, to powiem ci o jednej rzeczy. To niech to będzie dla naszych kumpli, kumpel, lekarzy, lekarek. Wydaje mi się, że pierwsza reakcja naszego środowiska na to, co ja mówię, to będzie taka, co on pieprzy, tak? Taki wielki micholista i już, i bez sensu. Bo to jest tak, że będąc młodą ginekolożką czy ginekologiem, no chcemy, kurde, to ja będę od histerektomii, albo ja będę tylko od onkologii, to ja będę od czegoś tam. I to jest bardzo trudne. I każdy z tych elementów, sam w sobie, jak się nauczysz tych pojedynczych, to on jest trudny i niewystarczający. Dopiero jak rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, całościowo spojrzysz, to nagle to wszystko ma ręce i nogi. Tylko że my nie uczymy się jako lekarze takiego spojrzenia na pacjentkę. To też jest trudne. Nie to, że próbuję rozgrzeszyć nas lekarzy, ale no, gdzie masz się nauczyć czegoś o menopauzie? Nawet jak są kursy od menopauzy, to właśnie ktoś gada tak dużo jak ja i dalej trudno jest komuś coś zrozumieć. Albo właśnie te badania takie pojedyncze dotyczące menopauzy, one też są trudne, usztywnione, tego wolno, tamtego nie. Pod kątem interpretacji mówisz, tak? Tak. Chodzi mi o to, że ja też rozumiem tych wszystkich młodych lekarzy, bo ja tam byłem. Jeszcze 10 lat temu na przykład zapisywanie pacjentkom hormonalnej terapii menopauzalnej było trochę odwagą. Bo jak pacjentka dostała, zresztą dalej tak jest, mam speckę z ginekologii onkologicznej, bardzo mi jest blisko do onkologów. No ale niech pacjentka, która akurat ze względu na jakiegoś włókniaka w piersi trafi akurat pod opiekę nie błyskotliwej radiolożki, tylko do jakiegoś centrum onkologii, gdzie tam dopadają onkolog kliniczny albo chirurg-onkolog. Przecież jak on usłyszy, że ona jest na dwuskładnikowej antykoncepcji albo na terapii menopauzalnej, która rzeczywiście trochę utrudnia na przykład diagnostykę, utrudnia. Inaczej te piersi się diagnozuje. To ona usłyszy same straszne rzeczy i najczęściej będzie, a kto to pani zapisał? I wiesz, rozmawiałem 2 dni temu z jedną z pacjentek, bo ona mówi, no tak, ale gdybym nie miała w ogóle hormonów, to rzeczywiście te włókniaki by nie rosły. Ja mówię, tak, nie rosłyby. Ja mówię, a jakby pani obciąć te piersi, to w ogóle by nie było problemu. Zaczęła się śmiać i ona mówi, a wie pan, że ja o tym też tak pomyślałam.
No bo jasne, jak będziesz 80-letnią kobietą przez 20 lat bez hormonów i spojrzymy tylko i wyłącznie na twoją pierś i zastanowimy się, czy rzeczywiście ryzyko pojawienia się włókniaka jest większe, czy nie, to tak, po 20 latach od zakończenia menopauzy raczej włókniaka nie będziesz miała, a jak był, to on nie będzie rósł, tylko raczej zaniknie. Tylko kobieta nie jest cyckiem albo włókniakiem. Wiesz, do tego zmierzam. I teraz godzimy się na pewne rzeczy i teraz powiemy, dobrze, tak, jest... Od hormonów rosną włókniaki. Wiemy, że one są zmianami łagodnymi. Tak, musi być pani pod kontrolą. Tak, czy akceptuje pani to, że być może pojawi się jeszcze jeden włókniak, jak ma pani do tego tendencję? I czy akceptuje pani, że rzeczywiście te piersi muszą być pod kontrolą, bo tak to wygląda, ale całościowo jak spojrzymy na życie, to nawet ryzyko raka piersi, a ryzyko przedłużenia życia i quality of life w innych aspektach całościowo sumuje się tak, że raczej powinna pani być na tych hormonach, to akceptuje to pani? Tak. Tylko wiesz, ja mam stopień naukowy taki, jaki mam. Zajmuję taką, a nie inną pozycję. Wszyscy wiedzą, że jestem na tyle szalony, że opowiadam o takich rzeczach. To mi łatwiej jest sprzeciwić się znanej onkolożce, czy wiesz, chirurgowi, który po co pani to bierze? No, ale dla kobiety to jest trudne, więc próbuję i tłumaczyć trochę tych lekarzy i próbuję tłumaczyć też trochę pacjentki, że rzeczywiście temat jest trudny. Ja go mogę mielić 1000 razy. Jeszcze raz ci dziękuję za to zaproszenie. No bo róbmy to i gadajmy dalej, no bo rzeczywiście to chyba przyczynia się do dobra. Mam takie przekonanie. Bo wiesz, no Maciek, nie każdy lubi patrzeć szerzej. No bo to wymaga, wiesz, pracy. A czy to nie jest trochę pytanie, wiesz, natury filozoficznej w dziedzinie, jaką jest dydaktyka medyczna? My jak uczymy lekarzy... Jest takie powiedzenie, kto pyta, nie błądzi. To też jest inna sprawa. Tylko bo to jedno zdanie, które ale nie każdy rzucę, chce pytać. Bo my nie uczymy ludzi pytać. A po drugie, ja dalej, i przyjmij to może jako moją dziaderską uwagę, ja dalej uważam, że przestaliśmy kształcić lekarzy i zaczęliśmy kształcić rzemieślników i najczęściej... Jak ja słyszę od studentki nie wiem, na 2. czy 3. roku, ja będę tylko zajmowała się dermatologią, a w tej dermatologii jeszcze, jak to wy jesteście podzieleni na 1000 różnych rzeczy, ja jestem od jednej choroby i już. I już, wiesz, laska na 4. roku będzie miała doskonały dorobek naukowy. Zdała tam okulistykę i już, ale tak naprawdę nie będzie myślała, że dermatolog to jest prawdziwy lekarz, który ma się zajmować wszystkim. Niepotrzebnie się przypieprzyłem tej dermatologii. Ale generalnie najczęściej jest tak, będę się zajmować medycyną estetyczną, to może o tym chciałeś powiedzieć, bo tak często jest. Też tak. A z dermatologią to faktycznie tak jest, że jedni się zajmują tylko dziećmi, drudzy tylko dorosłymi, inni w ogóle wenerologii nie dotykają. No ja akurat jako lekarz... jakoś w sposób taki naturalny bardzo kochając swoją specjalizację, no nie byłam w stanie się ukierunkować tylko na jedną rzecz. Ale to dobrze i nie musimy być świetni we wszystkim, ale background mamy taki, że jesteśmy lekarzami. Chodzi mi o to, że jeżeli przychodzi do ciebie 1, 2, 3 pacjent, to jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na dane pytanie, no to ja czuję się z tym źle. Więc naturalnym procesem jest edukacja, nauka i poszerzanie swojej wiedzy i właśnie takie globalne spojrzenie na to wszystko. No i tak samo uważam, że współpraca między lekarzem i lekarzem jest bardzo istotna, tylko ty musisz znowu wiedzieć, do jakiego lekarza wysłać twojego pacjenta, żeby on uzyskał jakąś konstruktywną odpowiedź. Tak, ale wiesz co, bo też tam endokrynologia się przewija i ja się zawsze uśmiecham, kiedy ktoś z moich znajomych mówi, wiesz, jak jest po prostu fatalnie w systemie, nie jestem w stanie się dostać do endokrynologa. Ja mówię, no a co ci jest? No tam mam sławetną ostatnimi czasy niedoczynność tarczycy. Ja mówię, a dlaczego na przykład endokrynolog się musi tym zająć? Ja mówię, to tam jest coś strasznego. Ja mówię, to są super mądrzy lekarze od strasznie trudnych chorób. A teraz kwestia ustawienia cię na ćwiartce czy połówce eutyroksu. Specjalnie to spłycam tak, żeby ciśnienie podnieść niektórym endokrynologom. Ja mówię, to przecież lekarz rodziny sobie z tym świetnie poradzi. Ja jako ginekolog naprawdę dam radę. Chirurg powinien dać radę. Dermatolog da radę. Wiesz, z każdej z tych dziedzin, i oczywiście ja nie powiem, że znam się świetnie na endokrynologii, ale te bazalne rzeczy z endokrynologii, które przydadzą mi się i zmodyfikują moje leczenie ginekologiczne, są potrzebne. To jest tak jak operując jako ginekolog, jak uszkodzę pęcherz moczowy, ja muszę umieć zszyć ten pęcherz moczowy. I oczywiście zaproszę najczęściej urologa już, ale
to też jest ta działka. No, zajmując się przy okazji uroginekologią, pewne rzeczy będę wiedział i ten overlapping w tych dyscyplinach jest. Tylko rzeczywiście jest sporo tych rzeczy, które musimy bazalnie umieć. I powiedziałem, że musimy być po prostu lekarzami i wydaje mi się to dalej ważne i w ramach bycia Też lekarzem tak uważam. patrzysz na człowieka, na pacjenta, a nie na jego skórę. Kobieta nie jest tylko jajnikiem i już, no więc... No teraz pomyślałam o moim tacie, wiesz, on jest ortopedą i zawsze go podziwiałam za to, że jakiekolwiek pytanie bym mu nie zadała, z różnych dziedzin, on ma naprawdę tak szerokie pojęcie ogólnomedyczne, że to jest bardzo rzadko No bo on się spotykane. kształcił w tych czasach, gdzie musiał. Tak, i to jest, no po prostu ja bym to chciał, jest żebyśmy trochę do genialne. tego wrócili. Tak, i to jest bardzo, bardzo dobre, żebyśmy mieli takie szerokie pojęcie, no i oczywiście żebyśmy byli doskonali w swoich dziedzinach, ale ogólne Bo to tak pojęcie. jest. Jeżeli rozmawiamy o tej hormonalnej terapii zastępczej czy hormonalnej terapii menopauzalnej, chcę Ciebie zapytać o konkrety. A mianowicie, czy każda pacjentka kwalifikuje się do takiej terapii? Jaki jest wiek pacjentki, która powinna pomyśleć o takiej terapii? Czy są jakieś przeciwwskazania? Wiem, że 1000 pytań, może zacznijmy. Jaka jest według Ciebie przyczyna, że menopauza powoduje, że zaczynamy starzeć się szybciej? Gdybyśmy mieli to, nie wiem, jakimś grafem rozrysować, to po prostu tak to było zaplanowane, że to tak będzie. Czy taka pacjentka, która nie jest na hormonalnej terapii zastępczej, czy hormonalnej terapii menopauzalnej, czy pod opieką ginekologa, endokrynologa, będzie miała takie same efekty, jeżeli chodzi o zabiegi z zakresu longevity, poprawy wyglądu? Ja wiem, co chcesz powiedzieć, bo to jest pytanie z tezą. Kocham tą tezę. Żeby ktoś nie zrozumiał, że hormonalna terapia może spowodować raka piersi. Wiesz co, no, bo to jest znowu ta dyskusja, którą my niestety w historii medycyny... Wiesz, o czym mówię? mamy. No bo Wiem, do wiem. raka albo do śmierci, czyli ja spotkałam się z takimi badaniami, które mówią o tym, że te terapie przyskórne są może bezpieczniejsze dla pacjentek. Jakie jest Twoje zdanie? I co z pacjentkami, które nie mogą? Bo są pacjentki, które mają przeciwwskazania zdrowotne, Ale ogólnozdrowotne. No właśnie, teraz pytanie, do czego mają przeciwwskazania? Wydaje mi się, że gro pacjentek czy pacjentów w ogóle nie są świadome tego, że testosteron również dotyczy nas kobiet. No bo jest moda na A testosteron wiesz, no to kobiet. dobrze, jest moda i kobiety się obawiają, powiem Ci czego. Obawiają się tego. Wąsa. Tak, spadku poziomu estrogenów, co się dzieje z pochwą i stromem. A czy przy problemach seksualnych musimy się udać do ginekologa, seksuologa, czy do fizjoterapeuty urologicznego? Bo to też jest teraz taka dosyć modna specjalizacja Jest. wśród fizjoterapeutów. Czy można w takim razie stwierdzić, że seks odmładza? Ej, czekaj, niech się skupię. Jaką radę, 3 rzeczy, które poradziłbyś pacjentkom między 35 a 40 rokiem życia, które powinny wiedzieć o perimenopauzie? Co powiedziałbyś kobiecie, która właśnie teraz nas słucha i myśli, no coś się ze mną dzieje, ale nikt mnie nie rozumie?